Ja wam kurwa dam subwencję opinać. Jeszcze wrócę do władzy i zobaczycie, co to są rządy dyktatora Kaczafiego. Przy tym, co wam tu zrobimy, Korea Północna będzie jak w czasy w Ciechocinku z alkoholem w cenie. Mam już nawet plan, jak rozpierdolić kraj w kilka miesięcy. Na premiera wybiorę Sasina i powiem mu, żeby zrobił wszystko, żeby Polska była bezpieczna i bogata. Po roku będzie taki burdel, że Sudan Południowy będzie nam paczki z żywnością wysyłał. Cześć, witam Was moi drodzy. No dzisiaj z dość sporym opóźnieniem, przepraszam, ale czasami no życie płata figle. Mam nadzieję, że zrozumiecie, wybaczycie. Przejdźmy do konkretów. Jak pamiętacie, te całe porażki, czarna seria PiS zaczęła się od małego gestu. Od małego gestu podczas wyborów, macie tutaj na załączonym obrazie z życia wziętego. No ale jak nie idzie, to nie idzie. Jak pamiętacie z mojego ostatniego filmiku, Kaczyński ogłosił kandydata, casting na prezydenta z ramienia PiS, który miał być młody, wysoki, okazały, przystojny. No, po ogłoszeniu przez PKW, że PiS najzwyczajniej w świecie robiło kampanię sobie z publicznych pieniędzy, czyli z naszych pieniędzy, to po tym ogłoszeniu do tego castingu można jeszcze dopisać, znaczy Kaczyński pewnie dopisał, że ma być jeszcze bardzo bogaty. Jak już pewnie wszyscy doskonale wiecie, ta zorganizowana grupa przestępcza zaczęła łkać, gdy odstawiono ją od pieniędzy, oczywiście publicznych. Ta PiS-bolszewia sprzedaje narrację o prześladowaniu i likwidacji opozycji przez reżim Tuska. A prawda jest zgoła inna. Jest taka, że państwo polskie likwiduje zorganizowaną grupę przestępczą i agenturalną, która nazwała się opozycją polityczną i przez 8 lat rujnowała Polskę. Zamkniecie wreszcie te dzioby! Szczury w biurach! Moi drodzy, chciałem tutaj też przypomnieć, bo być może nie wszyscy wiedzieli, a niektórzy po prostu może tego nie pamiętają lub nie chcą pamiętać, ale PSL stracił też subwencję w 2015 roku. I co wtedy? Wtedy stwierdzili, popełniliśmy błąd, ok. Następnie Nowoczesna straciła subwencję w 2016 roku. Też, popełniliśmy błąd, ale gdy teraz, w tym roku, subwencję stracił PiS, to jest lament, krzyk na całą Polskę, koniec demokracji, zmiana ustroju państwa, reżim Tuska, jak na Białorusi i tym podobne hasła. PiS zachowuje się jak wściekła małpa, która ukradła banana i drze japę, żeby jej oddać. To jest mniej więcej na tej samej zasadzie. Lub też moralność Kalego, czyli jak Kali kraść krowę jest dobrze, jak Kalemu ukraść krowę to jest tragedia. Czyli tak, PKW odrzuca sprawozdanie PiS. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie Komitetu Wyborczego PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych, poinformował na konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak. Skutki są takie, że PiS jako partia polityczna uzyskała największą ilość mandatów i dotacji dla komitetów wyborczych, które wynosiły 38 milionów złotych, ale na skutek przekroczenia powyżej 1 progu procentowego ta dotacja będzie pomniejszona o 10 milionów złotych. Będzie więc wynosiła 28 milionów złotych, dodał szef PKW.
Decyzja PKW w sprawie finansowania PiS jest haniebna. Wpisuje się w rozgrywkę polityczną obecnej władzy, którym celem jest zemsta i marginalizacja opozycji. Chodzi rzecz jasna o przyszłoroczne wybory prezydenckie, ocenia obecna władza chce nas osłabić, bo obawiają się przegranej. Przecież wszyscy pamiętają, że w 2023 roku Platforma Obywatelska wcale nie wygrała wyborów, przegrała je o ponad 1 milion głosów. Nie może ich pokonać, to zlikwiduje. Napisał na portalu X Morawiecki. Tego ujadania jest bardzo dużo, tych oskarżeń jest bardzo dużo. Tutaj nie będę tego przytaczał, postaram się też w memach trochę z humorem to wrzucić, bo ich biadolenia, ujadania jest co niemiara, ale tutaj nie o to chodzi. Przejdźmy może do meritum sprawy, czyli o to, że zaledwie parę godzin po ogłoszeniu decyzji PKW pisowcy wyciągają łapę i zaczynają żebrać. I to jest najbardziej żenujące w tym wszystkim. Nas, powtarzam, interesują właściwie wszystkie sumy, każde pieniądze. Powiem wam tak. Według mnie przez 8 lat żyli jak pączki w maśle. Wydawali państwową kasę na własne cele i cele polityczne, cele wyborcze bez praktycznie żadnego limitu. Nie przestrzegali żadnych limitów, żadnych przyzwoitych zachowań. Tutaj, jak na mój gust, nie mogło być innej decyzji PKW. I teraz tak, słychać wycie, znakomicie. Ten tekst znany jest, prawda? Teraz skromność nagle, a przez ostatnie 8 lat to buta, arogancja, kłamstwa, chamstwo, złodziejstwo publicznych pieniędzy na korzyść oczywiście swojej partii. I kto to wszystko komentuje? Nie uwierzycie, 3 najbardziej nieudacznych, zakłamanych, odklejonych od rzeczywistości społecznych bandytów. Kuwetowy, przegrany Bogucki i nic nigdy nie wiedzący Bochenek. A wystarczyło nie kraść. Kto to powiedział? Chyba Szydłowa, prawda? Sięgnęli po prostu dna. Sięgnęli dna, osiedli na mule i zagłębiają się dalej. Moi drodzy, sami powiedzcie, jak nisko trzeba upaść, aby w kilka godzin po decyzji PKW żebrać od ludzi pieniądze. Nie wiem, może Rydzyk wam coś odpali, jakieś kilka baniek, w końcu w niego dość sporo zainwestowaliście. Nie wiem, może dodać jakieś ogłoszenia we wszystkich pisowskich mediach, chociaż też macie sporą konkurencję, drodzy pisowcy, w żebraniu, bo jest i Rydzyk, jest i Telewizja Republika, teraz wy się dołączycie. Doicie ten swój elektorat niemiłosiernie. I powiem wam, że taki żebrak na ulicy ma więcej honoru jak wy, złodzieje. Państwowa Komisja Wyborcza większością 1 głosu zmieniła swoją nazwę na Partyjną Komisję Wyborczą. Zmienia się ustrój naszego kraju, gwarancje ustawowe dla opozycji zostały złamane. Nie wiem, jak według was, ale według mnie była to udokumentowana, przemyślana i trafna decyzja PKW. Państwowa Komisja Wyborcza postąpiła dokładnie tak, jak powinna. Zgromadziła twarde dane pokazujące skalę defraudacji państwowych pieniędzy pochodzących od ogółu podatników na czysto partyjne cele wyborcze. I nie dziwi mnie, że aparatczycy PiS będą teraz opowiadać o hańbie, rozpaczać nad swoją krzywdą, przedstawiać przedziwne argumenty mające świadczyć o tym, że inni też nie mieli czystych rąk.
Tutaj chciałbym delikatnie zwrócić uwagę, że inni nie mieli dostępu do państwowej kasy, o czym oczywiście pisowcy niechcący zapominają, pomijają ten fakt. Można stwierdzić, że partia oczekująca dotacji i subwencji po prostu nie powinna wyciągać środków z kieszeni podatników w inny sposób. Można też tutaj bez jakiejś tam parafrazy powtórzyć słynne hasło PiS, będę go chyba często tu powtarzał: wystarczy nie kraść. Tak czy inaczej, pan Jareczek od kota bez żadnego trybu zdecydował o rżnięciu elektoratu. Dawać kasę, nie żałować. Milionerom z PiS-u bieda musi pofolgować. Powiem wam tak, zastanawia mnie jedno. Przecież pisowcy ukradli, jak nie miliardy, to miliony z całą pewnością. Czemu prezes, ta cała wierchuszka pisowska jest na tyle bezczelna, że wyciąga łapy, żebrze jakieś marne grosze od swoich wyborców? Nie dość, że ich okradali przez 8 lat, dawali im ochłapy z pańskiego stołu, to teraz jeszcze mają czelność wyjść przed kamery publicznie i żebrać od nich pieniądze na partię. No to się po prostu w głowie nie mieści. Jak jeszcze nisko można upaść? Oni nie przestają zaskakiwać w tym. Jak przemówił Słońce Narodu wódz Jarosław, powiedział tak: apeluję do wszystkich polskich patriotów, aby nawet niewielkie sumy, nawet 10 zł przekazywali na nasze konto. To wszystko może się złożyć na przyzwoite sumy, które pozwolą nam kontynuowanie działalności, przemawiał Jarosław, namawiał Jarosław. W piątek, czyli przedwczoraj 30 sierpnia podczas konferencji prasowej tłumaczył, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje pieniędzy na kampanię prezydencką. Czyżby? Potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej. Oczywiście wszystko musi przebiegać legalnie. Ja założę OnlyFansa i będę tam pokazywał Chiki Bansiora. Premier Kowalczyk będzie mnie kamerował, ale to nie może być tak, bo to już się zdarzyło, że ja na live się obnażam, a wpłat nie ma. Patrzeć chcą, ale nie płacić. A tym musimy zwracać. To musi być po prostu wszystko w zgodzie z prawem. W zgodzie, proszę Państwa, bez komentarzy, proszę Państwa. No i tutaj znowu mała zagwozdka, moi drodzy. Tak jak słyszeliście, nasz szanowny Jarosław stwierdził, że musi się wszystko odbywać zgodnie z prawem. Ale PiS i coś zgodnie z prawem, no nie idzie to w parze i zawsze będzie się gryzło. Dla nich zgodnie z prawem, no podejrzewam, oznacza zgodnie z ich prawem, nie z prawem, jakie obowiązuje w naszym kraju. No ale też nie jest żadną tajemnicą, że prawo ustala prezes, a nie jakieś inne dziwne organa. To, co powie prezes, jest prawem, jest świętością. Ale mam nadzieję, że odpowiednie te organa, te nielegalne organa, które stoją na straży właśnie przestrzegania prawa, zainteresują się właśnie żebractwem ze strony PiS, żebractwem, które notabene nie jest zgodne z prawem. Dla mnie te ebane pasożyty, bo to są pasożyty, które żerują na zdrowym organizmie polskiego społeczeństwa. Żal im pieniędzy, których nakradli, to zaczęli żebrać publicznie przed kamerami, bez jakiejkolwiek zażenowania, po prostu każdy grosz, jak to powiedział prezes, się dla nich liczy. Narracja niektórych polityków jest po prostu przerażająca. Wmawiają
ludowi, znaczy elektoratowi pisowskiemu, że płacą na Polskę, a nie na prywatną partię Kaczyńskiego. I o dziwo powiem wam, że są ludzie, którzy w to wierzą. No ale też z drugiej strony, no nie na darmo oni sobie urabiali przez 8 lat ten swój elektorat, prali im mózgi w tych swoich szczujniach. No, prezes obiecywał złote góry, zrzucał resztki ze stołu i oni się cieszyli. Teraz, drodzy wielbiciele PiS, zwrócę się do was. Zamiast kupować sobie leki, czekoladki, owoce czy inne smakołyki, trzeba wpłacać na partię PiS. Typowe działanie dla tych ludzi. Kiedyś Rydzyk ściągał od emerytów datki, bo często ostatnie pieniądze. Teraz zamiast Rydzykowi powinniście ostatnie złotóweczki wpłacać biednym, bo z milionowymi nieruchomościami baronom PiS. Bo oni oczywiście są biedni, oni nie mają pieniążków. Wy za to macie w chuj pieniędzy i możecie wpłacać na dobra partii, żeby się rozwijała i dzielnie walczyła z tym złym niemieckim Tuskiem. Moi drodzy, powiem tak, ich bezczelność, bezwzględność, wyrachowanie nie mieści się już w żadnych ramach dobrych obyczajów. Wcześniej okradali naród za pieniądze podatnika, a zrobili swoją prywatną kampanię. Teraz, kiedy trzeba ponieść karę, sięgają do kieszeni swoich wyborców. I tak się zastanawiam, ile jeszcze trzeba dowodów, ile jeszcze musi takich plaskaczy ze strony PiS-u uderzyć w gęby pisowców, żeby oni w końcu oprzytomnieli. Pytanie tylko takie, kto komu pozwala kraść nasze pieniądze? Były pieniądze? Były. Gdzie są? No ale to oczywiście jest wszystko mało, to jest wszystko nic. I prezes PiS zarządził, że każdy poseł, w tym posłanka, oczywiście obowiązkowo dobrowolnie ma wpłacać co miesiąc po 1000 europoseł, w tym europosłanka, po 5000 złotych. Oczywiście to nie jest przymus, no ale niech ktoś spróbuje nie wpłacać. Tutaj pozwólcie, że przedstawię wam takie małe podliczenie. No, są jeszcze seniorzy w PiS-ie, którzy też tam będą musieli pewnie coś wpłacić, ale tak, przeliczmy to. Te datki oczywiście obowiązkowo dobrowolne. PiS ma 20 europosłów, razy 5000 to jest 100 000 złotych. 190 posłów razy 1000 zł to jest 190 000. 34 seniorów razy 1000 zł to jest 34 000 zł. Razem miesięcznie od swoich funkcjonariuszy Jarosław Kaczyński wydębi jakieś 324 000 złotych. No, sumka, jaka sumka, no, na rozrzutność PiS to pewnie jest na waciki. No, ale teraz tak. Posłuchajcie, bo to jest dość interesujące. Rocznie 3 880 000 pod warunkiem, że każdy będzie sumiennie płacił, co nie jest takie pewne. Roczny koszt ochrony samego Don Jarosława przez Grom Group to w 2023 roku tak cyrkle 2 miliony złotych. Nikt tego dokładnie nie wie, ale znając procedury w PiS to pewnie ze 2 razy tyle. Wychodzi więc na to, że politycy PiS będą zrzucać się głównie na ochronę wodza przed Hunami, wściekłych lewaków, oczywiście w tym też Tuska. Bo te pieniądze, które Kaczyński wyłudzi od swoich europosłów, posłów, delikatnie mówiąc, będzie
zmusił ich do dobrowolnego wpłacania, będą tak naprawdę szły na jego ochronę, na ochronę jego fobii. O wsparcie finansowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości już od września będą wspierać finansowo poprzez darowizny partię Prawo i Sprawiedliwość i tak posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać 1000 zł, minimum 1000 zł, posłowie do Parlamentu Europejskiego minimum 5000 zł. Pokazujemy, że to jest niezwykle istotne, żeby oprzeć się złu, które nadciągnęło nad Polskę. I bardzo prosimy o darowizny, również te w niewysokich kwotach, ale oczywiście wszyscy ci, których stać na darowizny wyższe, też bardzo serdecznie prosimy o takie darowizny i za takie darowizny dziękujemy. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, w sprawie wpłat i tych formalizmów, szczegółów, jak dokładnie przelewy darowizny na konto Prawa i Sprawiedliwości powinny wyglądać. Moi drodzy, teraz wam trochę powrzucam takich moich myśli. Będzie ich sporo, bo tutaj chyba każdy ma sporo swoich myśli na ten temat. I tak, utrata subwencji przez PiS ma znaczenie tak naprawdę symboliczne. To otwarcie drogi do delegalizacji. PiS nie jest partią, lecz jest gangiem wyspecjalizowanym w przejmowaniu kontroli nad organami władzy oraz spółkami celem przejmowania środków publicznych. To nie jest polityka, tylko zwykła gangsterka, to co oni uprawiali. Czemu pisowcy tak teraz wyją? Wyją, bo PiS jest teraz bezbronny. Wystarczyło odebrać im publiczną telewizję, żeby okazało się, że tak naprawdę nigdy nie mieli niczego do zaoferowania Polakom, oprócz kłamstwa. Ich plan odzyskania władzy jest wytarty jak kapcie samego prezesa. Większość myślących Polaków już po prostu się na to nie nabierze. I z jednej strony troszkę się, powiem tak, trochę mi żal wyborców PiS, bo z każdej strony wyciągają łapy po ich pieniądze, to na biskupów, to na Rydzyka, to na PiS, to na telewizję Republika, to na telewizję w Polsce. A wystarczyło odsunąć tych złodziei, milionerów od władzy i zamienili prawicę, tą, którą się tak mianują prawicą, na takich skowyczących żebraków, żebrzących o każdą złotóweczkę. Wyborcy PiS żebraków, żeby utrzymać złodziei, muszą teraz pójść do pracy. Ma to też swój plus, bo więcej pieniędzy z podatków trafi do budżetu państwa. A ci wszyscy wyborcy, którzy tak bronili PiS-u, którzy tak niemalże życie by oddali za nich, niech płacą. Ja ich osobiście wcale nie żałuję, choć z drugiej strony jakoś po ludzku jest mi ich trochę żal, że z każdej strony ich doją bez żadnego umiaru. My nie możemy na to pozwolić. Drodzy rodacy, pokażmy Tuskowi gest Kozakiewicza. Pamiętacie chyba ten gest. Panie premierze. Moi drodzy, tak naprawdę odebranie pisuarom subwencji jest tylko ułamkiem, 1% tego, co ukradli Polakom. Już nawet nie będę tutaj wspominał o tych pseudoinwestycjach pisuaru. 2 miliardy 700 milionów naliczonych kar przez UE. 2 miliardy 700 milionów budowa CPK, gdzie jak łąka była, tak jest i tak pozostała. I tutaj tylko na tych dwóch przykładach to jest 5 miliardów 400 milionów złotych. Pomyślcie sobie, ile za te pieniądze można by było pomóc ludziom.
ludziom naprawdę potrzebującym, bo jak wszyscy pamiętacie, ludzie błagali o pomoc na chore dzieci, umierające dzieci, w internetach zbierali nakrętki, a ci lekką ręką wydawali pieniądze na prawo i lewo i to nie małe pieniądze, bo to się przelicza wszystko już w miliardach. Pomyślcie tylko, PiS doił Polskę przez 8 lat, obsadził swoich na fikcyjnych etatach, wyprowadzali kasę na dziwne organizacje typu znajomych królika, a teraz wyciągają łapy do ludzi po pieniądze. Czy ktoś jeszcze ma jakiekolwiek wątpliwości, że oni w polityce są tylko i wyłącznie dla kasy? W przeciwieństwie do tego, co mówił prezes, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. No, jak już niejednokrotnie mówiłem, ich można nie krytykować, ich wystarczy cytować. Bo jakby na to nie patrzeć, przez 8 lat doili w spółkach Skarbu Państwa, w rządowych mediach, agencjach, fundacjach, no wymyślali co tylko, żeby móc parę złotych sobie przytulić. Teraz skamlą proszą Polaków o wpłaty. I tutaj pytanie, gdzie są te wszystkie Rydzyki, Sobolewskie, Obajtki, Ogórki i Wateusze? No, powiem wam, że teraz muszą się śmiać do rozpuchu, bo zwróćcie uwagę, że Kaczyński zwraca się o pomoc finansową do Polaków, często emerytów, którym nie starcza od pierwszego do pierwszego, którzy żyją na przysłowiowej bułce i mleku, żyją na skraju nędzy, ubóstwa. Kaczyński i ta cała wierchuszka pisowska nie ma najmniejszych skrupułów wyciągać łapy po te ochłapy, które im PiS zafundował. Ale Obajtków, Morawieckich i tych wszystkich oligarchów pisowskich jakoś nie mówi. No każe im płacić 1000 złotych. Pomyślcie sobie, co jest dla Morawieckiego zapłacenie na przykład, jeśli już będzie płacił, czy dla Obajtka te 1000 złotych miesięcznie. On więcej wydaje na waciki niż a dla przysłowiowego Kowalskiego, jakiegoś biednego emeryta, każda złotówka jest na wagę złota. I takie są fakty, ale oni wolą wyciągać właśnie od tych biednych ludzi pieniądze, niż od tych bogaczy, którzy się dorobili właśnie na garbie tych biednych, od których teraz chcą pieniądze. Powiem wam tak, PKW zabrała tym złodziejom część tego, co ukradli. To jest cząstka sprawiedliwości. Tutaj nie wiem, czy słyszeliście wystąpienie mecenasa Kalisza. Skargi, pisk, kwiki, wycie i groźby nie pomagają tym pisowskim hunom. Teraz należy odebrać pieniądze milionerom, czyli takim Obajtkom, Sadurskiej, Kurskiemu, Sasinowi i tym podobnym, którzy się właśnie uwłaszczyli na majątku polskiego podatnika. Bo miejsce przestępców z PiS jest nie gdzie indziej, jak tylko w kryminale, ale najpierw, jak to sam Ziobro uchwalił, zastosować rozszerzoną konfiskatę. Państwowa Komisja Wyborcza większością głosów zdecydowała, że wśród materiałów, które mamy, a my nie mamy uprawnień śledczych, więc musimy się opierać na tej dokumentacji, którą nam przedstawiły inne organy państwowe, są pewne sytuacje, co do których mamy przekonanie, że stanowią one naruszenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej. A weźcie Państwo pod uwagę, że mówimy tutaj o bardzo ważnym elemencie, jakim jest równość prowadzenia kampanii wyborczej. Równość szans wszystkich kandydatów i wszystkich komitetów. Stąd w uchwale jest wyszczególnione kilka takich zdarzeń, między innymi pikniki wojskowe, te dwa, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej zachęcającej do głosowania w określony sposób. Między innymi jest tam ujęty spot, który został uznany przez Państwową Komisję Wyborczą jako spot reklamowy, zachęcający do głosowania na
tenże komitet wyborczy spod pana ministra Ziobry. Jest tam również mowa o kwotach, które zostały rozdysponowane na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Legislacji, a mamy na to informację, że ci pracownicy nie wykonywali swojej pracy merytorycznej, a jedynie służyli do prowadzenia kampanii wyborczej ówczesnego szefa Rządowego Centrum Legislacji. To są te sprawy, które uznaliśmy za bezdyskusyjnie naruszające zasady prowadzenia kampanii wyborczej. One po przeliczeniu, bo ten ekwiwalent finansowy musiał być umieszczony, tworzyły tą kwotę 3 600 000, która została ujęta w naszej uchwale. Moi drodzy, ale no taka jest mentalność pisowców. Najpierw kradli, teraz robią z siebie wielkie ofiary rzekomego reżimu. To jest taka typowa mentalność przestępcy. No oczywiście tak to sam Macierewicz uczył swoich wyborców, że nawet jak złapią go za rękę, to powinien krzyczeć, że to nie jego ręka. Ale jak spojrzeć na to takim chłodnym okiem, to można powiedzieć chyba śmiało, że przez 8 lat tak się przyzwyczaili do okradania Polaków, że nadal wyciągają ręce po nie swoje pieniądze. Pisowcy tysiącom swoich działaczy dali zarobić grube miliony. Więc niech ich teraz proszą o pomoc, o wsparcie, ale nie, tak jak powiedziałem, lepiej wydoić biednego wyborcę PiS. Prościej, bo jest głupi i naiwny. No ale skoro już ten biedny PiS terroryzowany przez tą koalicję jest w tak tragicznej sytuacji finansowej, to może, nie wiem, Obajtek niech sprzeda jeden ze swoich pałacyków, albo chociaż Morawiecki jedną ze swoich działek, ale nie, zapomniałem, Morawiecki jest biedny, nie ma nic, wszystko przepisał na żonę, a Obajtek pewnie nie pamięta, gdzie co ma. Ale tak naprawdę, no, lepiej by to wyglądało niż wyciąganie kasy od biednych emerytów. No ale trzeba mieć jakieś poczucie przyzwoitości, godności, żeby coś takiego zrobić. No ze strony pisowców raczej się tego nie spodziewam. Dlaczego Jacek Sasin mówi o tym, że być może będzie taka sytuacja, że Polacy się będą zrzucać, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zostało pozbawione? No, bo Polacy kochają Prawo i Sprawiedliwość, także będą w stanie zrobić wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość trwało i realizowało tą politykę. Moi drodzy, powiem wam tak. Partia, a bardziej zorganizowana grupa przestępcza, która przez 8 lat żerowała na Polsce niczym pijawka, teraz bez skrupułów wyciąga rękę po pieniądze wyborców. To tak jakby złodziej, który po odebraniu domu wraca prosić o klucze do drzwi. Hipokryzja, bezczelność albo po prostu zwykłe skurwysyństwo ze strony właśnie pisowców. I tak jak wspominałem, wyborca PiS musiał się zrzucać na Republikę, na kanał Karnowskich, na Radio Maryja, na Trwam. Teraz przyszło im się zrzucać na PiS. I nie chcę być tutaj złośliwy, ale tak jak wspomniałem, no chyba przyjdzie wyborcom PiS pójść do uczciwej pracy, zacząć pracować, by wszystkich tych właśnie pasożytów utrzymywać, bo jeden po drugim właśnie wyciąga łapę po pieniądze tych swoich sympatyków, że tak się wyrażę. Ale powiem wam, że reakcja PiS no jest ta żenująca konferencja kuwetowego Błaszczaka i ten strach, niedowierzanie, że złodziejstwo będzie rozliczone. Lata bezkarności, demolowania prawa, niszczenia demokracji takich rozuchwaliły, że potrafią już tylko powtarzać takie wytarte kłamstwa, obrzucać błotem na prawo i lewo z taką naiwną wiarą, że to jeszcze działa. Pewnie na ten betonowy elektorat PiS-u oczywiście to działa, ale już nawet jak pokazują sondaże, słupki poparcia dla PiS-u lecą na łeb, na szyję. To jest taki
porażający bezwstyd i brak jakiejkolwiek samokrytycznej refleksji. Oni nigdy się nie zmienią. To są tak wyrachowani ludzie, tak zdemoralizowani, zepsuci ludzie, że oni są gotowi zrobić wszystko tylko właśnie dla zysku, dla pieniędzy, dla władzy. Ja nie wykluczam, że my się również odwołamy do naszych zwolenników. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość to są miliony wyborców, to nie są tylko politycy, to są miliony wyborców. Setki działaczy. I setki działaczy, może tysiące nawet działaczy raczej. Panie premierze, nie chcę być złośliwy, ale może te audyty pomogą i wskażą, kto dobrze zarabia w spółkach Skarbu Państwa, żeby się dorzucić. To rzeczywiście nieco złośliwe, ale myślę, że tutaj raczej odwoływałbym się do szerszego grona osób. A jeśli chodzi o te wpłaty, powiem wam, że ja osobiście również zachęcam do przelania 1 grosza na konto PiS. Zgodnie z prawem są zobowiązani do zwrotu każdej sumy w sytuacji, gdy przelew jest wysłany ze złym tytułem. Każda taka operacja kosztuje ich około złotówki, czyli wysyłając im 1 grosz generujemy 99 groszy kosztów. Oczywiście po stronie PiS-u. W skali kraju mówimy tu o ogromnych pieniądzach. Bo tak naprawdę, skoro obecny rząd waha się z legalizacją PiS-u, to weźmy sprawy w swoje ręce. I tak dodam jeszcze, że delegalizacja PiS to jest moralny obowiązek każdego Polaka. No ale Jarosław co wymyślił, to wymyślił i tutaj kolejny raz Kaczyński strzelił sobie w stopę z tą całą dziesięciną, bo już pierwsze jego parlamentarne dzieci w kuluarach ćwierkają, że nie będą płacić za błędy wierchuszki. Jeśli to się nie zmieni, to odchodzą z PiS. Jak widać, przy Kaczyńskich trzymała ich tylko kasa, a nie miłość do takiego genialnego stratega, jakim się uważa Kaczyński. Także jeśli to się potwierdzi, to moi drodzy, szykuje nam się taka spadochronowa jesień w PiS-ie. Także moi drodzy, zachęcam was, gorąco was zachęcam do wpłacania po 1 groszu bez PESEL-u, bo tutaj uważajcie z tym PESEL-em, wam powiem. Bo Kaczyński sobie wymyślił, żeby podawać w tytule przelewu PESEL. Wiecie doskonale, że mając PESEL można zrobić wiele. Na przykład ten PESEL może być wykorzystany do list poparcia dla kandydata pisowskiego, bez oczywiście jego wiedzy. No, z podpisem, jak z podpisem sami wiecie, że podpis nie trudno podrobić, a PESEL będzie wpisany na tej liście i PESEL jest bardzo, no, że tak powiem, decydujący o tym. Zresztą Andruszkiewicz coś o tym może powiedzieć. Także w żadnym wypadku nie podawajcie PESEL-u żadnemu pisowcowi, tym bardziej w przelewie. Do przelewów zachęcam. Wspierajcie Jarosława 1 groszem. Wpisujcie jakieś bzdury w tytule przelewu, byle nie dawać PESEL-u, bo wasze dane później zostaną wykorzystane na listach poparcia na przykład kandydatów PiS. Także mimo, że nie wiem, czy też słyszeliście, to już tak końcówka, bo się tutaj trochę rozgadałem, Jarosław trochę się, delikatnie to ujmę, wkurwił tymi groszami, które wpływają na jego konto. A dlaczego? No bo raz, tak jak wspomniałem, 1 grosz zwrotu będzie go kosztował 99 groszy. Druga sprawa, jeśli na przykład będzie wysyłane z zagranicy, na przykład z Wielkiej Brytanii, wtedy już będzie taki koszt, znaczy odesłanie tego grosza będzie go kosztowało już złoty 80 parę. Także
w skali właśnie kraju, czy nawet ludzi, którzy mieszkają za granicą, to się zgenerują potężne koszta. No bo ilu by ludzi nie wpłaciło tych groszy, nawet niech z tych groszy uzbiera, nie wiem, 1000, 2000, 10 000 złotych, ale koszt zwrotu każdemu po tym groszu wygenerują koszta 100-krotnie wyższe, także zachęcam do wpłacania. Ale jak powiedziałem, Jarek się ostro wkurwił na te grosze, na te złotóweczki i powiem wam, że podejrzewam, że chyba żadne media nie zainteresowały się tematem gróźb ze strony Kaczyńskiego w stosunku do ludzi, którzy wpłacają te grosze na konto PiS. I tutaj została przekroczona kolejna granica, która podejrzewam i tak pisowcom ujdzie płazem. Zwróćcie uwagę, że jeszcze 2 dni temu grozili PKW, dzisiaj grożą obywatelom. I nic w mediach o tym nie ma. Norma. I się dziwię, że, bo rozumiem, że tak powiem, media pisowskie, że o tym nie wspominają, ale media, które nazwijmy to umownie są neutralne, czy bardziej przychylne koalicji, że o tym nie wspominają, że pisowcy grożą PKW, że grożą urzędnikom państwowym, tym bardziej, że grożą obywatelom, to już chyba powinno zostać dość solidnie nagłośnione. Bo kiedy polityk straszy sędziów, innych polityków, czy nawet prokuratorów, to wiemy, że coś bardzo złego dzieje się w naszym kraju. Kiedy jednak politycy zaczynają straszyć obywateli i wyborców innych ugrupowań, wtedy wszystkim, ale to wszystkim powinna się zapalić czerwona lampka. I mam nadzieję, że media te głównego nurtu w końcu to zauważą i im to nie umknie, ten wątek ostatnich wypowiedzi niektórych polityków. To jest niemal wprost zapowiedź chęci wprowadzenia jakiegoś groźnego, nie wiem, konceptu władzy autorytarnej prześladujących obywateli. I tutaj nie jestem fanem tego całego. Nie, inaczej to nazwę. Nie uważam, żeby było to jakieś wielkie zagrożenie ludzi, którzy się buntują przeciwko PiS-owi. Bo zrobił się taki ruch i ja tutaj się do niego przyłączam, chodzi tutaj wpłacę 1 grosz. Ja to traktuję jako taki symboliczny sprzeciw pewnej grupy wyborców, do którego mają jednak pełne prawo i tyle, może tylko tyle i aż tyle. I nie wiem, czy to właśnie o tym słyszeliście, czy nie, ale Kaczyński publicznie przed kamerami zaczął grozić właśnie ruchowi Solidarni Razem, czy coś w tym rodzaju. Chodzi o osoby, które właśnie wpłacają po 1 groszu. Zaczął straszyć, grozić obywatelom naszego kraju, bo nie podoba mu się społeczny sprzeciw. I teraz sobie wyobraźcie, do czego ten mściwy łupieżca będzie zdolny, jeśli on przejmie władzę. Zresztą, żeby moje słowa nie były gołosłowne, posłuchajcie krótkiej wypowiedzi właśnie tego szaleńca, bo inaczej go chyba nazwać nie można. Przygotowana już jest akcja wpłacania po kilka groszy, podkreślam groszy, na nas, no, żeby nam utrudnić sytuację z jakimiś tam dopiskami. My oczywiście będziemy musieli to zwracać, to chodzi o to, żeby nas tym obciążyć, ale my będziemy mieli z tego korzyść. Będziemy mogli, ponieważ to trzeba podpisać, no wiedzieć, gdzie są silni razem.
i to jest też dla nas ważne. Jak powiedziałem, oni nie mają żadnych hamulców, żadnych umiarów i tutaj chyba też można powiedzieć śmiało, że najbardziej bezczelne w tych wszystkich pogróżkach PiS-u do Państwowej Komisji Wyborczej jest to, że Morawiecki i ta banda złodziei z PiS w ogóle nie kwestionuje faktu wydawania publicznej kasy na kampanię. Oni dosłownie zachowują się jak menele, którzy grożą policji, sąsiadowi, który poskarżył się na złodziejstwo i wandalizm. PiS-owcy zachowują się dokładnie tak samo. Dla mnie po prostu są takimi politycznymi menelami. Choć podejrzewam, że zwykły menel ma więcej godności i honoru niż ta banda pisowskich Hunów. Tak czy inaczej, jakby na to nie patrzeć, Prawo i Sprawiedliwość dopadło Prawo i Sprawiedliwość. PiS-owcy mają pełne gacie, coraz bardziej zaczynają się pruć, że tak powiem, w zeznaniach, coraz bardziej zaczynają sypać, zostaje garstka chyba tych najbardziej udupionych. Liczę na to, że na tą koalicję, że skoro zaczęli te czystki, niech je dokończą i nie robią nawet kroku wstecz. Im pozostało tylko pluć jadem, oczerniać, wymyślać niestworzone rzeczy, no i bronić się lub uciekać za granicę, jak to wielu pisowców robi. Ja już kończę, rozgadałem się, chociaż mógłbym tutaj jeszcze długo na ten temat mówić. Jeszcze raz bardzo Was przepraszam za dzisiejsze opóźnienie, ale wynikło to z przyczyn ode mnie niezależnych, także liczę na zrozumienie. Bardzo Wam dziękuję i cóż, do zobaczenia jak zawsze przy następnym materiale. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórz się, tylko mamy to, co uczciwie mówiąc zabieramy z kieszeni obywateli. No więc żeby to zrobić, to musimy zabierać jeszcze więcej. Dzień w dzień politycy PiS przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej organizują konferencję. Dziś zapowiedzieli pozew przeciwko PKW za zbyt długie rozliczanie kampanii wyborczej, przez co PiS ma wstrzymaną wypłatę dotacji i subwencji, a bank żąda spłaty kredytu zaciągniętego na kampanię. Te pieniądze już dawno powinny być na koncie Prawa i Sprawiedliwości, a ich nie ma. To powoduje różnego rodzaju perturbacje finansowe. PiS pożyczyło na kampanię 15 milionów złotych. Termin spłaty minął z końcem lipca. Partia liczyła na dopływ gotówki z budżetu, ale PKW dwukrotnie odroczyła wydanie decyzji zatwierdzającej sprawozdanie finansowe partii, a bez tego wypłata kilkudziesięciomilionowej subwencji i dotacji jest wstrzymana. Ile można czekać? Padają oskarżenia o naciski polityczne na bank. Z czego się to bierze, że nagle bank w trybie pilnym potrzebuje spłaty wszystkich odsetek i już, jak rozumiem, wysyła komornika? No przecież to jest działanie polityczne. Panowie, ciekawy i niestety prawdziwy artykuł w załączniku. Najgorsze jest to, że niekompetencja, nieudolność, głupota, a czasem różne ciemne interesy są zawsze podlewane u nas w polityce obrzydliwym sosem bogojczyźnianych frazesów. Dobro sił zbrojnych, przyszłość polskiego przemysłu i tak dalej. A tak naprawdę wywalamy dziesiątki milionów w błoto lub zgadzamy się na rozkradanie środków budżetowych.